Plants vs Zombies 3, gra, o której dosyć często się ostatnio mówi. To właśnie w dzisiejszym materiale tą grą się zainteresujemy. Chronologicznie, zaczynając od historii, przenosimy się do roku 2017, kiedy PopCap wraz z EA po cichu ruszyło z pracami nad kolejną częścią Plants vs Zombies. Już od 7 lat tą grę próbują wypuścić i im się coś nie udaje. 2 lata nad tą grą pracowali w 2019 roku. Podczas zamkniętej bety pokazano pierwszą wersję gry, która, no delikatnie mówiąc, zaskoczyła fanów serii. Plants vs Zombies 3 zmieniał się na zupełnie nowy sposób. Dodali pionowy ekran, modele 3D, rośliny były brzydkie, plansza w tej grze wygląda jak wzorki w piramidzie z Minecrafta. Interfejs podjebany z Clash Royale. Sposób generowania słoneczek podjebany z Clash Royale. I tego było jeszcze więcej. Zdecydowanie tak diametralnymi zmianami chcieli przyciągnąć nowych graczy. No ale jak w życiu bywa, nie wszystko idzie zgodnie z planem. W tym przypadku też nie poszło. 2019 rok to nie był zdecydowanie rok Plants vs Zombies. No i przez kolejne 2 lata próbowali naprawić te gówno, co zrobili. W 2021 roku po ogromnej krytyce PopCap i EA postanowiło przeprowadzić gigantyczny redesign. I z tego gównianego pionowego ekranu, grafiki 3D, podróby Clash Royale po prostu powrócili do grafiki 2D i poziomego ekranu. Trochę cukierkowym stylu. Twórcy się posłuchali graczy i zrobili ten upragniony redesign z gównianego 3D na 2D. No i w dodatku usunęli większość rzeczy, które podrąbali z Clash Royale, więc git. Prawie nic z tej poprzedniej bety nie zostało. No i od 2021 do 2024 tak się ciułali. Raz grę zamykali, raz otwierali, jakaś beta zamknięta, jakaś otwarta, jakieś sraty pierdaty. Po tych wszystkich betach, alfach, omegach w 2024 roku gra w końcu przeszła do soft launchu. Dla wielu graczy był to moment, na który czekali od lat. Oznaczało to, że globalna premiera na całym świecie jest coraz bliżej. Ale niestety, mimo że poprawiono kilka rzeczy, wciąż brakowało większej różnorodności roślin i fajnych mechanik. Powróciły klasyczne plansze, nocne, wodne, dachowe, choć te zmiany wzbogaciły rozgrywkę, nie były wystarczająco rewolucyjne, by przyciągnąć uwagę nowych graczy. Choć Plants vs Zombies 3 stało się bardziej płynniejsze, miało lepszą estetykę, to jednak wciąż mu coś brakowało. Fani wiedzieli, czego brakowało: możliwości wybierania własnych roślin. Fakt tego, że miałeś z góry wybrane rośliny do niektórych poziomów, sprawiał, że gra jest o wiele trudniejsza. Ale również monotonna, ograniczenie, że nie mogłeś sam sobie wybrać roślin, wymyślić swojej taktyki, był bardzo uwłaczający. Ale twórcy się ugięli i po kilku miesiącach to dodali. Co było z miesiąc temu? Czemu ja to prezentuję, jakby to było 6 lat temu? Ja pierniczę. Po wprowadzeniu opcji wyboru roślin, poziomy, które wcześniej polegały na ograniczeniu roślin, nie zostały zmienione i dalej są takie same. I teraz sam se możesz do nich wybrać roślinkę. Czyli to wszystko nie ma sensu. Ale to wiele mówi o grze, bo jeśli to tak wygląda, to twórcy prawdopodobnie nie mieli zamiaru dodawać funkcji pick a plant w soft launchu. Bo jeśli mieliby to w planach, to raczej by przygotowali jakieś lepsze poziomy. Argumentem potwierdzającym moją teorię jest to, że sam interfejs pick a plant wygląda trochę gównianie i wygląda jakby był robiony na szybko. Ale nie bądźcie zmartwieni tym faktem, bo w późniejszej części odcinka wam wytłumaczę, że nie ma co się w ogóle martwić. Ale zanim to, wspomnę o jeszcze kolejnej rzeczy, która nie spodobała się ludziom w Plants vs Zombies 3. Był to fakt braku nowych roślin. Fani tej serii czekali na jakieś świeże rośliny, które wprowadziłyby coś nowego, zamiast tego dostali powtarzalność. Choć w plikach gry pojawiły się przecieki sugerujące, że PopCap planuje dodać nowe rośliny, na razie zobaczyliśmy tylko kilka nowych roślin. Naprawdę w tej grze przeminęło się tyle roślin, nawet kilka zostało usuniętych, jakiś ten srebrny, jakaś fasola, a w plikach gry jest jeszcze tego więcej. Ale przejdźmy do głównego tematu tego odcinka, czyli oświadczenie o zamknięciu Plants vs Zombies 3 na stronie Electronic Arts. Hej mieszkańcy Neighbor byliśmy wdzięczni za wasz entuzjazm i opinię podczas naszego miękkiego startu. Zawsze kochaliśmy nasze rośliny, a nawet nasze zombie. I to była radość dawać życie Dave'owi, jego siostrzenicy, Patrice, Nateowi i wielu innym w PVZ3. Jest jasne, że jesteśmy na dobrej drodze i po niedawnych wydaniach Choose Your Seeds i ręcznej aktywacji Grapes of Wrath chcemy pójść jeszcze dalej, aby gra była naprawdę wyjątkowa. Właśnie dlatego przenosimy grę do sieci, aby wprowadzić w niej gruntowne zmiany i nie możemy się doczekać, aby podzielić się z wami tym, co się u nas dzieje. Od dziś, 15 października roku 2024 rok, zakupy w aplikacji nie będą już dostępne, a gra nie będzie już dostępna do pobrania. 15 listopada 2024 roku będzie ostatnim dniem gry. Po tym dniu nasze serwery zostaną wyłączone, a gra będzie niedostępna na wszystkich terytoriach. Wszelkie zarobione lub zakupione salda monet z dnia 15 listopada 2024 roku zostaną zapisane, o ile połączysz swoje konto za pośrednictwem Google Play. Wzmocnienia, postęp w grze, w tym poziomy i odblokowane jednostki i narracja zostaną zresetowane. Cieszymy się, że możemy o grę i wkrótce zapewnić Ci jeszcze lepsze wrażenia z PVZ3. Dokładnie te oświadczenie Electronic Arts opublikowało już miesiąc temu. Ogłosili, że 15 listopada 2024 roku
zostaną wyłączone serwery w Plants vs Zombies 3. Ogłoszenie wywołało spore zamieszanie, ponieważ wielu ludzi uznało, że to definitywne zamknięcie gry z jakiegoś powodu. Jednak po analizie dokładniejszej, jaką dokonałem ja teraz o 1 w nocy montując ten film, okazało się, że jednak nie zamykają tej gry. Tak, w artykule jest to, że wyłączają serwery i gra nie będzie dostępna przez jakiś czas, ale dosłownie na końcu jest o tym, że oni chcą odnowić tą grę i są szczęśliwi, że mogą to zrobić. Sam nawet dostałem kilka komentarzy z pytaniem: na Jan, usuwają Plants vs Zombies 3? Jakby w pytaniu się nie ma nic złego, tylko mówię, że ludzie nie przeczytali artykułu. A wydaje mi się, że wiem, czemu tak myślą. Pora otwierać szampana. Oficjalnie Plants vs Zombies 3 zostało anulowane więcej razy niż ma gier poprzedzających siebie. Dosyć wpływowy youtuber Devu, którego zresztą sam lubię poglądać, w swoim materiale trochę źle przedstawił sytuację. Bo cały czas leci narracją, jakby było już potwierdzone zamknięcie oficjalne Plants vs Zombies 3. W oparciu o wersję, którą właśnie PopCap Seattle anulowało. To dobrze czy źle, że ta gra poszła z dymem? Ale spójrzmy sobie teraz na to, czy ta gra aby na pewno zasłużyła sobie na wbanie do kosza. Większość osób, co oglądało ten film, to nie siedzi za bardzo w community Plants vs Zombies i ma generalnie w dupie co się dzieje i po prostu sobie obejrzało ten film tak dla beki, więc to normalne raczej, że oni jakoś nie kopają głęboko czy coś. Pod żadnym pozorem nie chodzi mi o to, żeby obwiniać Deva o cokolwiek, bo prawdopodobnie po prostu to był czysty przypadek, że tak to przedstawił, jakby nie o to mu chodziło. No ale niestety, jak się jest youtuberem, sam wiem doświadczenia, trzeba uważać na to, co się mówi, bo niektórzy mogą po prostu tego nie zrozumieć. Kiedyś nagrałem film, w którym przedstawiałem fikcyjny scenariusz, w którym Plants vs Zombies wraca do chwały, w którym zaznaczałem, że to jest zmyślony przeze mnie scenariusz i ludzie w komentarzach niektórzy pomyśleli, że to naprawdę tak będzie. Well. Wracając do tematu, Devu jest zarąbistym youtuberem i nie mam zamiaru go dyskredytować ani nic, tylko chcę po prostu sprostować sytuację. Widzowie, Plants vs Zombies 3 nie jest jeszcze na ten moment anulowane i prawdopodobnie prędzej zobaczymy globalną wersję niż anulowanie tej gry. A teraz wam wytłumaczę, czym jest soft launch, bo to jest potrzebne do tego, żebyście nie srali żarem o to, jak Plants vs Zombies 3 jest beznadziejną grą. Soft launch to jest etap testów, podczas którego gra udostępnia ograniczonej grupie graczy, np. z różnych krajów, aby zebrać ich opinie i wprowadzić zmiany w mechanikach na podstawie ich opinii przed globalną premierą. To teraz twórcy, jak zobaczyli, że po wprowadzeniu Pick a Plant niektóre levele nie mają sensu, to raczej na pewno je zreworkują przed premierą. Jeśli chodzi o usunięte rośliny, o których wcześniej wspominałem, część z nich zapewne wróci w pełnej wersji gry, a te, które nie zdążą wrócić na premierę, najpewniej pojawią się w aktualizacjach po premierze. Dotyczy to też roślin, które mają już gotowy design, ale mimo tego nigdy się jeszcze nie pojawiły w rozgrywce. Więc jeśli waszym głównym problemem z PvZ Free nie jest grafika, ani to, jak to wszystko wygląda, to prawdopodobnie do globalnej premiery jeszcze tą grę poprawią. Ja wam dziękuję za oglądanie, wbijajcie na mój kanał, bo nagrywam dużo Plants vs Zombies i zobaczcie film Deva. Siema!